Cześć, w dzisiejszym materiale wracam do bardzo ciekawego urządzenia, które jest ze mną już od 8 lat. Mowa o Thermomixie TM5 z dodatkiem CookieDo. CookieDo to jest takie specjalne, nieduże urządzenie, które wpina się z boku Thermomixa i umożliwia ono dostęp do przepisów, do internetowej bazy przepisów podzielonej na różne kategorie tematyczne. Jak to urządzenie sprawia się w praktyce? Jak wygląda ono po 8 latach? Zdecydowałem się powrócić do tego materiału z tego względu, że moją pierwszą recenzję, którą zrobiłem prawie 8 lat temu, obejrzało ponad 500 000 osób i po dziś dzień cały czas się ogląda i zadajecie wiele pytań. Dlatego w dzisiejszym materiale postanowiłem, że skupię się na kilku z tych pytań i postaram się Wam nieco bardziej przybliżyć temat samego Thermomixa. Pierwszym z tych pytań było przede wszystkim to, czy tak drogie urządzenie jest awaryjne. I tutaj muszę Wam przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony samym Thermomixem z tego względu, że przez te 8 lat nic się w nim nie zepsuło. Nie musiałem wymieniać ani uszczelek, ani ostrzy, żaden z elementów plastikowych nie pożółkł, nie rozpadł się i praktycznie nie zauważyłem z nim żadnych większych problemów. Jedyne rzeczy, do których mogę się delikatnie przyczepić, to są kwestie estetyczne, mianowicie sama konstrukcja i sposób tego, jak to urządzenie jest zbudowane, powoduje, że w szczególności w tych specjalnych łapach, które trzymają misę w jednostce centralnej, potrafi gromadzić się brud, który dosyć ciężko jest usunąć. Przydatne w tym jest jakieś sprężone powietrze, nieduże szmatki, specjalne gąbki, ale generalnie bardzo ciężko jest tam utrzymać czystość. Podobna sprawa wygląda w samych zagłębieniach urządzenia. W jednostce centralnej jest takie specjalne wcięcie, które powoduje, że jeżeli coś by nam się wylało, rozlało, no to tamtędy może ten płyn zostać usunięty. W tych elementach też potrafi zebrać się brud i też trzeba regularnie czyścić, a nie jest to takie łatwo dostępne miejsce. Taką kolejną uwagą, która przychodzi mi na myśl, myśląc o Thermomixie, jest to, że generalnie w tym urządzeniu jest bardzo dużo akcesoriów. Mowa o waromie, mowa o koszyku, mowa o kopysce słynnej i paru innych elementach, które zajmują dosyć sporo miejsca, więc o ile sam Thermomix możemy postawić gdzieś tam w rogu naszej kuchni, tak cała reszta tych akcesoriów musi mieć jakąś dedykowaną szufladę, szafkę czy półkę. Jest tego trochę, i musicie mieć na uwadze, że trzeba to gdzieś schować, bo leżąc na wierzchu będzie się po prostu kurzyło. Więc to jest kolejna rzecz, która mi przyszła na myśl, myśląc o Thermomixie. Kolejna rzecz to wspomniane już wcześniej czyszczenie. Co prawda producent dodał nową aktualizację TM5, dzięki której w samych ustawieniach urządzenia pojawił się tryb czyszczenia i został on zautomatyzowany. Tak jak w przypadku różnych automatycznych przepisów, wystarczy kliknąć czyszczenie i wtedy urządzenie podgrzeje wodę, którą do niego wlejemy, zacznie delikatnie obracać ostrzami, żeby wytworzyć tutaj ruch tej wody. Następnie bardzo szybko zaczną się te ostrza kręcić, wyłączą się w drugą stronę, czyli urządzenie samoistnie się przepłucze. Więc to jest taki dodatek, który wcześniej trzeba było robić samodzielnie, teraz zostało to zautomatyzowane. Oczywiście producent nie poprawił przy tym samego menu i wyglądu tego menu, więc ta dodatkowa opcja się nie mieści i wyświetla ponad innymi. Wygląda to trochę śmiesznie, że się po prostu to nie mieści, ale sam plus, że taka opcja się pojawiła. To, co mi się nie spodobało, to to, że mając dostęp do CookieDo, to jest ta platforma w Orwerku, czyli właściciela Thermomixa, z tymi wszystkimi przepisami. Początkowo, jak kupujemy urządzenie, mamy dostęp za darmo na rok i faktycznie sama ta platforma jest bardzo dobra, jest tam od groma przepisów, bardzo dużej ilości różnego rodzaju przepisów. Ja dostawałem wcześniej również książki, w których były właśnie te kategorie tematyczne opisane, a były to na przykład kuchnia, grecka, robienie lodów, robienie jakichś tam dżemów, marmolad, drinków, więc tych kategorii tematycznych było naprawdę bardzo, bardzo dużo i były bardzo przydatne. Tutaj muszę to z czystym sumieniem powiedzieć. Natomiast jeżeli nie mamy abonamentu, to sam ten Cookie Key ma wbudowaną część już takich gotowych przepisów. I to są przepisy typu ciasto na pizzę, gotowanie ryżu, gotowanie jajek, jakaś tam sałatka jeżynowa, czy sałatka z pasty jajecznej, więc tych przepisów też trochę jest. Ale to, co zauważyłem i mi się nie spodobało, to to, że nie wiem, z czego to wynika. Mam wrażenie, że producent, chcąc troszeczkę zachęcić nas do tego, żebyśmy kupili abonament na te przepisy, zaczął zmniejszać liczbę tych przepisów, które do tej pory były dostępne w urządzeniu za darmo. I to mi się bardzo nie spodobało, ponieważ jak doskonale wiecie, urządzenie nie jest tanie. I co prawda kilka razy myślałem, czy by nie kupić dostępu do tej platformy, ale cały czas wydaje mi się, że jeżeli sam Thermomix kosztuje tam raptem 6000 zł,
no to taki dostęp do takiej platformy powinien być już w cenie. Powinniśmy go dostać, żebyśmy mogli polepszyć tak jakby kontakt z tym naszym urządzeniem, żebyśmy byli bardziej zadowoleni i mogli go polecać innym, a nie gdy okazuje się, że po kolejnej aktualizacji na przykład zniknął przepis na coś, co robiliście do tej pory, nie wiem, raz w tygodniu i teraz musicie odtwarzać to z pamięci, bo nie macie już tutaj opcji automatycznej, no chyba że zapłacicie, więc nie podoba mi się takie, mówiąc wprost, kastrowanie urządzenia z funkcji, za które już zdążyliście zapłacić. Kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to samo czyszczenie misy. I tutaj posiłkuję się trochę opiniami różnych osób, ponieważ od niedawna mam zmywarkę i oczywiście chciałbym też myć misę Thermomixa, która składa się z 3 elementów. Jest to cała ta misa, czyli ten wielki pojemnik, od dołu wkręcane jest ostrze, natomiast sama góra tego urządzenia to jest przykrywka. No i w przykrywce są uszczelki, sama misa to wiadomo, to jest element stalowy, natomiast ostrza są ze specjalną uszczelką, no i oczywiście tutaj z takim modułem, który przekazuje tutaj zasilanie z jednostki centralnej. W tym przypadku wiele osób powiedziało, że no generalnie nie zaleca myć Thermomixa w zmywarce, mimo że producent mówi, że tak można robić. Wśród takich opinii, które najczęściej się pojawiały, były takie, że ten moduł, który przekazuje do urządzenia zasilanie, zaczyna po prostu zmieniać kolor, zaczyna pojawiać się na nim osad, co w przyszłości wróży problemy z przekazywaniem tego zasilania. Natomiast sama przykrywka, że zaczynają po prostu rozciągać się w nim uszczelki. Więc no ja nadal korzystam z tych programów automatycznych do mycia urządzenia, no i oczywiście ręcznie też w kranie, więc tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę w przypadku wyboru Thermomixa. Pytaliście także, czy Thermomix jest dla wszystkich i już w pierwotnej recenzji powiedziałem, że Thermomix nie jest dla osób, które nie potrafią gotować. To nie jest urządzenie, które zrobi za Was wszystko od A do Z. To jest tak jakby nasz asystent, który nam może pomóc to zrobić, ale pewną wiedzę, pewne umiejętności już musicie mieć. I tutaj nie chcę negować faktu, że jest to naprawdę bardzo przydatne, bardzo w porządku i bardzo fajne urządzenie, które fajnie jakby każdy z Was miał. Oczywiście nie za 6000 zł, jakby było tańsze, to zdecydowanie bardziej można byłoby je polecać, ale wiedząc jak na przykład, wiedząc czego potrzebujemy od danej potrawy, jak przygotować, czy jakby pociąć poszczególne składniki, jak je łączyć, czy jak chociażby przyprawiać, no to faktycznie Thermomix może nam znacznie ułatwić życie. Natomiast musicie mieć też na uwadze, że wiele z tych funkcji, które są w Thermomixie, no, sprawdzą się przede wszystkim dla rodzin, które no, są w takim klasycznym modelu 2+1, 2+2, nie więcej członków rodziny, ponieważ sama misa nie ma zbyt dużej pojemności. My na przykład jesteśmy przyzwyczajeni w domu, że jak gotujemy zupę, to bierzemy największy możliwy garnek, robimy esencjonalny wywar na zupę, no i oczywiście już tą zupę właściwą i dzięki czemu możemy ją nawet jeść przez 3-4 dni, odgrzewając w mniejszym garnku. W przypadku Thermomixa jego pojemność jest taka, że no właściwie to co zrobicie, to zjecie od razu, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby można było sobie nagotować zupy na znacznie dłuższy okres. Natomiast pozostałe funkcje są naprawdę bardzo przydatne i muszę powiedzieć, że bardzo często i chętnie korzystamy z Thermomixa. Między innymi na przykład do zagniatania ciasta, do siekania, do krojenia, rzadziej do gotowania z samym Thermomixem, bardziej służy on nam do przygotowywania różnych składników do kolejnych etapów, które chcemy dalej wykonywać. Reasumując, czy po 8 latach używania Thermomixa TM5 mógłbym go Wam polecić? Myślę, że nadal mógłbym go Wam polecić, bo faktycznie przez te 8 lat nic mi się w nim nie zepsuło. Cały czas jest on używany, nie jest to tylko ozdobnik, mebel, który sobie stoi w rogu w kuchni i na niego patrzę, jest faktycznie narzędziem, które jest wykorzystywane bardzo często i to przez różnych domowników, więc w tej roli spełnia się naprawdę bardzo fajnie. Nie podoba mi się cały czas fakt, że dostęp do platformy, który znacznie rozszerza umiejętności Thermomixa, no i przede wszystkim też nasze możliwości poznawania nowych przepisów i odkrywania bliżej urządzenia, że jest płatny. No i przede wszystkim nie podoba mi się to, że spośród tych przepisów, które były dostępne za darmo, że zaczęły regularnie znikać, więc mówię Thermomix, Vorwerk, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra droga. Nie w ten sposób powinniśmy zachęcać użytkowników do tego, żeby kupowali nasze urządzenia. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny, no i pomógł Wam rozwiać Wasze wątpliwości poświęcone właśnie Thermomixowi TM5. Jeżeli macie dodatkowe pytania, których nie poruszyłem w dzisiejszym materiale, piszcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na każdy z nich. Do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.